i nareszcie będziemy mieli spokój ze smarkaczami. Daj im się jakieś leki, psychotropy i będzie święty spokój. Medykalizacja dzieci, młodzieży. Bo dziecko się źle zachowuje, trzeba dać mu lek jakiś. Cześć kochani. Oczywiście sprowokowałem tutaj troszeczkę was być może, takie dziwne zachowanie Janusza i tak dalej, ale będziemy mówić o bardzo poważnym i groźnym procesie medykalizacji dzieci i młodzieży. A co to takiego jest? To jest proces, który odnosi się do zachowań przede wszystkim. Zachowań, do procesu, w którym stany w gruncie rzeczy i zachowania dzieci są etykietowane i traktowane jako problem medyczny. Więc jeżeli powiedzmy ADHD, wybuchy złości, jakaś niezgoda, złośliwe niszczenie mienia, jakieś inne historie następują, albo jakiś okres buntu i tak dalej, to trzeba smarkaczowi dać leki, żeby się uspokoił. Coraz więcej dzieci nie może spać. Melatoninkę im dać. Kochani, oczywiście witam was serdecznie wszystkich. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Tak dziwnie to zacząłem dzisiaj, ale myślę, że celowo, wiecie, znacie mnie już. I teraz, kochani, warto powiedzieć o naprawdę narastającym problemie. W Polsce, jak to się u nas mówi zwykle, prawie że się o tym nie mówi. Gdzieś tylko na forach jakichś profesjonalnych psycholodzy się wypowiadają. Coraz więcej jest też depresji wśród dzieci i młodzieży, a więc głośne wołanie: więcej gabinetów psychologicznych, więcej psychologów. A inni idą w drugą stronę: więcej leków, leków na deprechę. To teraz zastanówmy się, czym to grozi. To jest jedna sprawa i o tym dzisiaj będziemy mówić. I warto zastanowić się, dlaczego tak jest. Dlaczego coraz więcej dzieci ma problemy i są diagnozowane tak zwane ADHD na przykład, jakieś inne historie. Z czego to wynika? Swego czasu, kochani, przeczytałem taką bardzo ciekawą książkę angielskiego naukowca i lekarza jednocześnie, Patricka Holforda, Smak zdrowia. I on tam między innymi przytaczał pewne fakty, liczby. Zresztą ja audycję na ten temat robiłem na swoim kanale. Audycja dotyczyła zachowań dzieci, ilorazu inteligencji w zależności od odżywiania. Okazało się w wielu badaniach, ale angielskich, amerykańskich, jeżeli dzieci, które się zachowują właśnie, traktujemy, że są nadpobudliwe, że mają to ADHD, albo mają niski iloraz inteligencji, są kierowane do klas specjalnych, są też agresywne i tak dalej, to jeżeli zmieni im się dietę, ogranicza im się, generalnie traktuje to jako etykietkę, spożycie cukru, czyli te wszystkie świństwa, te ponczusie, te ciasteczka, te żelki, te słodkie napoje, te 7-upy, jakieś tam inne historie, Coca-Cola i tak dalej, i wprowadzi się faktycznie zbilansowane jedzenie, odpowiednie połączenia, na przykład nie łączenia mięsa z węglowodanami, tylko jeżeli w ogóle mięsko, odrobinka, to z roślinkami, jeżeli węglowodany, tak zwane węgle, to też z roślinkami i tak dalej. Jeżeli do tego wprowadzi się odpowiednią suplementację, okazuje się, że po 6-8 miesiącach takiego traktowania iloraz inteligencji u dzieci rośnie, o dziwo, i te dzieciaki nadają się już do szkół tak zwanych normalnych, nie są może orłami, ale nadają się do szkół tak zwanych normalnych, gdzie stykają się z tak zwanymi znormalizowanymi rówieśnikami, a więc wchodzą w takie uspołecznienie, w socjalizację i tak dalej normalnym trybem. Okazuje się też, że następuje zmiana zachowania. Nie ma tej agresji na samym początku, jak jest okres odstawienia,
to wtedy dzieciaki szaleją. To wtedy trzeba byłoby je dosłownie zamknąć w pokoju bez drzwi, bez klamek, bez okien i wyłożyć ściany po prostu miękkimi jakimiś kołdrami, jakimiś tego typu rzeczy, no, gadżetami, żeby sobie krzywdy nie zrobiły. Po prostu czas odstawienia. Od tych słodyczy, od tego wszystkiego. Dlaczego? Bo ich układy nerwowe to trzeba w końcu, ja już wiele razy mówię, ale to trzeba ciągle mówić. My jesteśmy zatoksycznieni. I teraz pytanie, co to znaczy zatoksycznienie? Do czego to się odnosi? Gdzieś tam zatoksyczniona wątroba, jakieś inne narządy. Tak, to jest, ale zatoksyczniony, kochani, jest cały układ nerwowy. Mózg nie wytrzymuje, cały układ obwodowy, nerwowy nie wytrzymuje. To tak jakbyśmy do sieci elektrycznej włączyli dodatkowe, powiedzmy, jakieś zasilanie, usiłowali po prostu przepchać przez przewody zwiększoną ilość prądu, zwiększamy natężenie, gdzie przewody już nie wytrzymują i palą się. Mówimy nieraz, wiesz co, poczekaj, stary, obwody mi się w mózgu już palą, za dużo tego. Jesteśmy przebodźcowani. A produkty do jedzenia nasilają to. Dodatkowo pola elektromagnetyczne nasilają to. Oglądanie, gdzie tu mam moją komórkę, dzieciaki cały czas siedzą w komórkach, to nasila oczywiście te wszystkie procesy. I w jaki sposób chcemy to rozwiązać? My jako mądra ludzkość, albo ta część ludzkości, która uważa się za inteligentną, cholernie to są inteligentni ludzie, bo oni potrafią liczyć. Jeżeli się zdiagnozuje problem, nazwie się go odpowiednio, na przykład ADHD, to będziemy teraz szukać leków. Albo odwrotnie jest. Już wiemy, że to wystąpi, już mamy opracowany lek, a teraz się robi sieczkę ludziom z mózgu, nie wodę, pamiętajmy, bo tu mamy bardzo dużo wody, sieczkę się robi i mówi się, robi się odpowiednią propagandę. Słuchajcie, naukowcy już to odkryli, to się nazywa taki i tak, syndrom taki i taki. Dobrze, to co mamy robić? Faktycznie u naszego dziecka to widzimy te objawy. Dobrze, no cóż, no trzeba dać jakieś leki. I o tym właśnie, kochani, będziemy mówić, o tej medykalizacji. Udostępniam ekran i teraz, żebyście wiedzieli, o czym będziemy mówić na początek, przypomnę tylko, bo w jednej z audycji mówiłem o MAHA Institute, Make America Health Again, czyli uczyńmy Ameryka znów zdrową. Jest taki w Stanach instytut. Ja tutaj na początku o tym mówię, dlatego że za chwileczkę w artykule, który odczytam, będzie mowa znowu o MAHA Institute. A więc naprawa zepsutego amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej, aby Ameryka znów była zdrowa. Ten MAHA wziął się od MAGA, hasła trumpistów. Make America Great Again. Uczyńmy ponownie Ameryka wielką. A tutaj chodzi o uczyńmy wszystko, żeby Ameryka była znowu zdrowa. Więc tylko przypominam, że istnieje taki MAHA Instytut. W Polsce przydałoby się, żeby znowu Polska była zdrowa, bo naprawdę robi się źle. I teraz, kochani, ja oczywiście posługuję się tutaj Amerykanami, a więc mam tutaj akurat, słuchajcie, znowu posłużę się artykułem z The Defender, Children's Health Defense, czyli obrona zdrowia dzieci i tak dalej. Mamy tu po angielsku, ale posłużymy się oczywiście translacją. Kochani, ukryta epidemia. Miała 7 lat, gdy lekarze przepisali jej Ritalin. Do 20 roku życia zażywała już 14 różnych leków psychotropowych. W wywiadzie dla The Defender 29-letnia Danielle Ganski opowiedziała o swoich wstrząsających doświadczeniach związanych z przyjmowaniem leków psychiatrycznych od 7 roku życia. Obecnie współpracuje z liderami MAHA, Make America Health Again, aby podnosić świadomość na temat nadmiernej medykalizacji dzieci. Moją życiową pasją jest dbanie o to, aby nikomu innemu to się nie przytrafiło, powiedziała. Zwróćcie uwagę, że to jest artykuł z 16 marca 2026 roku. Tę audycję nagrywam
w połowie marca 2026 roku. Kilka dni temu ten artykuł się ukazał. Kiedy Danielle Ganski była w drugiej klasie w ekskluzywnej, prywatnej szkole dla dziewcząt na przedmieściach Filadelfii, jej nauczycielka zauważyła, że jest nieco niespokojna i rozkojarzona. Jej pismo było nierówne. Dyrektor szkoły polecił rodzicom Gański, aby zabrali siedmiolatkę do psychiatry w celu oceny pod kątem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. Szybko postawiono diagnozę, przepisano jej Ritalin, lek stymulujący stosowany w leczeniu ADHD. W wywiadzie dla The Defender Gański, który ma obecnie 29 lat, szczegółowo opisał swoje wstrząsające doświadczenia z lekami psychiatrycznymi, począwszy od Ritalinu, który później doprowadził do przepisywania jej selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i leków przeciwpsychotycznych. Inhibitory to są substancje, które hamują po prostu działanie różnych innych substancji. Do 20 roku życia Gęski zażywała 14 różnych leków psychotropowych. Próbując je odstawić, doznała urazu neurologicznego. Do dziś cierpi na poważne i wyniszczające skutki uboczne, w tym na ciężką dysfunkcję poznawczą i akatyzję. Przepraszam, wcześniej nie zwróciłem uwagi na tą akatyzję, więc nie wytłumaczę wam w tej chwili, co to takiego jest. Musiałbym gdzieś poszukać, ale zwróćcie to na to uwagę, wygooglujcie to. Akatyzja. Gęski współpracuje z liderami ruchu Make America Health Again, MAHA, aby zwiększyć świadomość problemu nadmiernej medykalizacji dzieci. Moją życiową pasją jest dopilnowanie, aby to się nikomu nie przytrafiło, powiedziała. We wrześniu 2025 roku raport strategiczny Białego Domu MAHA wskazał nadmierną medykalizację jako główny czynnik napędzający epidemię chorób przewlekłych wśród dzieci w USA. Według raportu istnieje niepokojący trend nadmiernego przepisywania leków dzieciom. Konflikty interesów w badaniach medycznych, regulacjach i praktyce medycznej napędzają ten trend, co prowadzi do niepotrzebnych terapii i długotrwałych zagrożeń dla zdrowia. No kochani, jeżeli dzieciaki się szprycuje od szczenięcia, że tak powiem, lekami psychotropowymi, chemią się szprycuje, obciążone są wszystkie układy, wszystkie narządy, przede wszystkim wątroba. A u nas się mówi w Polsce: słuchaj stary, co ci leży na wątrobie? Coś leży na wątrobie. Ta sprawa leży mi kamieniem na wątrobie. Mówi się tak, mówi się tak. A dlaczego? Bo mamy jakiś problem. Problem emocjonalny, który na zasadzie somatyzacji stanów emocjonalnych, czyli czyli mamy problem emocjonalny, po prostu nie do załatwienia, wydawało nam się, to w końcu cierpi nam ciało. Somatyzacja stanów emocjonalnych. A tu z kolei obciążenie, bo jeżeli są problemy z zachowaniami, to daje się po prostu różnego rodzaju leki. I jak te leki działają? I jak wpływają na cały organizm? To już wam tłumaczyć tego nie muszę przecież. Wiecie doskonale. Gęski powiedziała, że jest częścią tego, co nazywa ukrytą epidemią dzieci cierpiących z powodu leków psychotropowych. Skrytykowała przemysł medyczny za zbyt szybkie przepisywanie leków bez sprawdzenia, jaki negatywny wpływ te leki mogą mieć na dzieci, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Oj tam, jaki negatywny wpływ? Grunt, żeby leki szły, żeby się sprzedawały. I jak najczęściej, jak od najmłodszych lat jest sprawa załatwiona. W jednej z poprzednich audycji mówiliśmy o tym, co się dzieje po prostu. Dzieje się tak z milionami ludzi, a zatem kryje się ogromna korupcja, powiedziała. A w Polsce to nie ma korupcji? Ten cały system jest skorumpowany do cna. Pandemia COVID to pokazała wyraźnie. Cały system został skorumpowany. I nadal są skorumpowani wielu lekarzy przecież. To jest systemowe. Firmy farmaceutyczne widzą dokładnie,
jacy lekarze co przepisują i podaje się lekarzom, przepisujcie to, przepisujcie to, przepisujcie tamto. Tak jeszcze nie jest. Ja znam wielu naprawdę świetnych lekarzy, znam personel medyczny, rozmawiam i oni mówią, no ale Janusz, tak się to odbywa. Miliony takich jak Gęski bierze leki na ADHD. Gęski nie jest odosobniona. Według analizy danych federalnych w 2022 roku około 7 milionów 100 tysięcy amerykańskich dzieci w wieku od 3 do 17 lat, u tych dzieciaków zdiagnozowano ADHD. Około połowa z nich przyjmowała leki na ADHD. Czyli powiedzmy 3,5 miliona miesiąc w miesiąc przyjmuje leki. Jeżeli uwzględnimy, nie wiem ile one mogą kosztować, ale załóżmy 3,5 miliona razy $10, to już jest chyba 35 milionów. Jeszcze jeżeli zero dopiszemy, to już będzie 350 milionów. Interes się kręci. Po rozpoczęciu stosowania Ritalinu Gęski cyklicznie stosowała inne leki na ADHD, między Daytranę, Concertę i Adderall. Nawet nie mam pojęcia, co to takiego jest. Tabletki powodowały u niej wahania nastroju, pobudzenie i zaburzenia równowagi, co było zupełnie nietypowe dla mnie, bo byłam bardzo szczęśliwym, słodkim, głupiutkim i pełnym życia dzieckiem, wspominała. Jak powiedziała Gęski, lekarze zamiast uznać jej objawy za skutki uboczne leków, założyli, że coś innego jest z nią nie tak. Kiedy miała jeszcze 7 lat, lekarze przepisali jej Prozac, lek z grupy SSRI, czyli inhibitory serotoniny, oprócz leku na ADHD. To stało się w pewnym sensie schematem w moim życiu, powiedziała. Zawsze, gdy miałam problemy lub mówiłam, że czułem się źle, ich reakcja nigdy nie była ich reakcją nigdy nie było kwestionowanie działania samych leków. Zamiast tego zwiększono dawki oraz zmieniono lub dodano leki. Jak sama powiedziała, narkotyki, bo to narkotyki, drugs, leki, czyli narkotyki, zamieniły jej życie w koszmar. Czasami czuła się całkowicie przytłoczona, otępiała i jak zombie. Innym razem stymulanty sprawiały, że była bardzo pobudzona, spanikowana, nie mogła spać, wspominała. Z perspektywy czasu widzę, że doświadczałam naprawdę negatywnych skutków ubocznych leków, takich jak akatyzacja, ale nie potrafiłam tego opisać. Byłem tak otumaniona, że nie byłam w stanie się obudzić i zdążyć do szkoły. Mogła jedynie powiedzieć, że czuła się niespokojna, dziwna lub zła. W szkole średniej schudła do około 80 funtów, no to około 40 kg, z powodu braku jedzenia. Lekarze po prostu przepisywali mi coraz więcej leków, powiedziała. Nie miałam ani słów, ani autorytetu, żeby sprzeciwić się temu, co mi mówiono. Lekarze zdiagnozowali u niej zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne, OCD. Kiedy Gęski miała 14 lat, lekarze przepisali jej Abilify, lek przeciwpsychotyczny, chociaż nie cierpiała na psychozę. W wieku 15 lat przepisano jej różne dawki i kombinacje leków, w tym Prozac, Concerta, Wellbutrin, Xanax, Risperidone, lek przeciwpsychotyczny, który wywołał u Gęski chorobę i doprowadził do jej hospitalizacji. W pewnym momencie w liceum podawano mi tak duże dawki Xanaxu, że prawie uciekłam ze szkoły, bo byłam tak otumaniona, że nie byłam w stanie się obudzić i dotrzeć do szkoły na czas. Szkoła poprosiła psychiatrę o zwolnienie lekarskie z powodu nieobecności, aby mogła ukończyć szkołę w terminie. Lekarz wypisał zwolnienie i zwiększył dawkę Prozacu. Lekarz Gęskiego, tej dziewczyny, tu takie tłumaczenie jest, zaprzecza szkodliwości leków przeciwdepresyjnych. A jakże? Oczywiście, że będzie po prostu zaprzeczał. Kiedy Gęski poszła na studia, odstawiła leki na ADHD, ale nadal brała leki przeciwdepresyjne. Chociaż lekarze w dużej mierze odrzucili hipotezę, że wiele jej objawów mogło być wywołanych lekami,
Gąski zaczęła prowadzić własne badania. Natknęła się na podziemne fora, nielegalne, uciszone, prowadzone przez pacjentów społeczności Reddita i stronę Surviving Antidepressants, sieć wsparcia dla osób odstawiających leki i doświadczających zespołu odstawiennego. W sieci znalazłam mnóstwo osób opisujących szkodliwość leków przeciwdepresyjnych i dzielących się ze sobą informacjami, ponieważ nie mogli uzyskać pomocy od systemu opieki zdrowotnej, powiedziała. Gąski poruszyła tę sprawę ze swoim lekarzem. Zapytała go, czy przyjmowane przez nią leki mogą wpływać na rozwój jej mózgu lub powodować jego uszkodzenie. Powiedział, nie, to niemożliwe, wspominała. W zasadzie to on był ekspertem, wiedział najlepiej. Od tego czasu Daniel dwukrotnie próbowała odstawić antydepresant. Za każdym razem wystąpiły u niej silne objawy odstawienne, ależ oczywiście, które zmusiły ją do powrotu do leku, bo jest po prostu to trzeba przetrwać, ale to nie jest takie proste. Oczywiście, że objawy odstawienne. Kiedy po raz pierwszy odstawiła leki, lekarz zalecił jej stopniowe odstawianie leków w ciągu zaledwie 6 tygodni. Chociaż zalecenia lekarza nie odbiegały od standardowych wytycznych medycznych, okres stopniowego odstawiania był zdecydowanie zbyt krótki dla osoby, która przyjmowała antydepresanty tak długo jak Gąski, od 7 roku życia. Zbyt gwałtowne odejście może uszkodzić układ nerwowy, co przydarzyło się jej, powiedziała Gąski. Podczas odstawienia doświadczyła poziomu fizycznego i psychicznego cierpienia, o którym nawet nie wiedziała, że jest możliwe. Życie we własnym ciele było dla mnie jak stan wyjątkowy. To było tak bolesne, że nie mogłam od tego uciec. Byłam całkowicie przykuta do łóżka. Nie mogłam się umyć. Nie mogłam o sobie zadbać. Schudłam 9 kilogramów, bo nie można było jeść. To ciągły stan wyjątkowy. To absolutnie przerażające. Podczas drugiego odstawiania leku udała się do lekarza, który uznał, że Gąski ma ukryte zaburzenie nastroju i przepisał jej Zypreksę, silny lek przeciwpsychotyczny. Gąski przyjmowała Zypreksę tylko przez 9 dni z powodu poważnej reakcji niepożądanej. Nie mogła myśleć ani mówić. Czułam, jakbym przeszła chemiczną lobotomię. A wiecie, co to jest lobotomia? To jest przecięcie płatów czołowych kory mózgowej. Stosowano w latach 40. i 50. XX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ja na ten temat mam audycję na temat lobotomii. To była okrzyczana jako coś niezwykłego. Leczono w ten sposób prostytutki, homoseksualistów, osoby, które po prostu miały problemy psychiczne. Jedna z córek rodziny Kennedy, Ruth, o ile się nie mylę, w ten sposób była leczona, bo była nadpobudliwa seksualnie. I coś zrobiono z dziewczyny warzywo. Później dopiero uznano, że to było wariactwo, to było w ogóle niedopuszczalne. Ale dopóki to trwało, a trwało to chyba 20 czy więcej nawet lat, to lekarz, który to stosował, był okrzyczany jak Bóg dosłownie. Gąski uważa, że z perspektywy czasu lekarz nie powinien był przepisywać jej tego leku. Kiedy jesteś w fazie odstawienia leków przeciwdepresyjnych, układ nerwowy jest niezwykle wrażliwy, powiedziała. Dlatego przyjmowanie większej ilości leków psychiatrycznych jest bardzo niebezpieczne i może wyrządzić jeszcze większe szkody. Teraz Gąski współpracuje z psychiatrą specjalizującym się w pomaganiu ludziom w stopniowym odstawianiu leków przeciwdepresyjnych. Zmniejsza dawkę o 1/10 mg co kilka miesięcy. Mimo to po każdej redukcji stan stabilizuje się przez miesiąc. Badanie z 2025 roku opublikowane w Psychiatry, o ile dobrze to czytam, Research, wykazało, że dłuższe stosowanie leków przeciwdepresyjnych wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia ciężkich i przewlekłych objawów. Autorzy badania stwierdzili również, że dłuższe stosowanie leków przeciwdepresyjnych utrudnia ich odstawianie. I to byłoby, kochani, jeszcze tutaj, myślałem, że to już będzie koniec. Dzieci takie jak ja stały się obiektem długoterminowego eksperymentu
nie zdając sobie z tego sprawy. Gęski uważa, że długotrwałe zażywanie leków psychotropowych wpłynęło na rozwój jej mózgu w taki sposób, że bardzo trudno jej jest odstawić te leki. Powiedziała: w tym wieku dziecko nie może świadomie wyrazić zgody na przyjmowanie psychoaktywnych substancji, które zmieniają chemię mózgu i funkcjonowanie układu nerwowego, zwłaszcza gdy długofalowe skutki dla rozwijającego się mózgu nie są jeszcze w pełni poznane. Wciąż brakuje nam sensownych, długoterminowych badań nad wpływem tych leków na rozwijający się mózg. Dlatego pod wieloma względami dzieci takie jak ja stały się obiektem długoterminowego eksperymentu, nieświadomie. Złości ją, że w wieku 7 lat zaszufladkowano ją jako osobę z ADHD i wymagającą leków, tylko dlatego, że była niespokojnym dzieckiem z niedbałym pismem. Powiedziała: po prostu nie spełniałam zewnętrznych standardów zachowania i postępowania, które uwzględniały jedynie wąską definicję dziecka, ustalone normy dotyczące tego, jak dziecko powinno zachowywać się w klasie. Dlatego ja ciągle mówię, ja nie jestem znormalizowany, ja nie jestem normals, ja jestem naturals. Dziecko, które zgodnie z zasadami pedagogiki może być niedojrzałe do wieku szkolnego, do konkretnego. Może jeszcze nie jest dojrzałe do 1. klasy, a może do 2. Niech zostanie jeszcze w tej rok ewentualnie. Ja widziałem, byłem nauczycielem, widziałem tego typu historie. Dziecko musiało dorosnąć i sprawa załatwiona. Dzieci różnie się po prostu rozwijają. To zostało uznane za patologię jej zachowania. Była nieznormalizowana i doprowadziło do lawiny leków psychiatrycznych i do tego, gdzie jestem dzisiaj. Istnieją dowody na to, że wielu dzieciom, nawet poniżej 7 roku życia, przepisuje się leki na ADHD. Badanie przeprowadzone w 2025 roku przez Stanford Medicine wykazało, że leki na ADHD są przepisywane dzieciom w wieku przedszkolnym zbyt szybko. Wytyczne amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące leczenia ADHD u dzieci w wieku od 4 do 6 roku życia zalecają, aby przed włączeniem leków pierwszą linią leczenia było przedszkolenie rodziców w zakresie zarządzania zachowaniem. Jednak badanie z 2025 roku wykazało, że wielu przedszkolakom podawano leki na ADHD bez wcześniejszego przeszkolenia rodziców w zakresie zarządzania zachowaniem. Autorzy badania wskazali na niedobory usług w zakresie zarządzania zachowaniem. I kochani, i to jest na razie wszystko. I teraz tutaj tylko budzi się refleksja. A co z tymi rodzicami? To nie od razu pobiegli do lekarzy, ewentualnie do psychiatrów. Ja już tutaj zatrzymuję udostępnienie. Pobiegli od razu do lekarzy, do psychiatrów, bo nie radzili sobie z dzieckiem. Świat się przewraca do góry nogami. Kochani, czy jeszcze... Ja wiem, że tu wy jesteście w różnym wieku, ale wielu z was to są ludzie, roczniki 60., 70., 80. również. Zdarzają się, powiedzmy, roczniki 50., tak jak ja. I teraz jest sprawa taka. Czy w tamtych czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, 54 rocznik, więc tak, w 61 roku pamiętam, tak, poszedłem do szkoły. Tam prawie nie było dzieci otyłych. Czasami na 2 klasy było dziecko otyłe. Nie było dzieci z ADHD jakimś. To były normalne dzieci, różnie się zachowujące. Jedynie. Duży wpływ na to miało wychowanie w rodzinach. To był czas, kiedy bardzo często ojcowie pili. Wszedł ojciec ulicą, pijany w sztok, z przeproszeniem, to było coś normalnego. Wraca tata do domu. No to trudno się dziwić później, że w takiej rodzinie, powiedzmy, to dziecko się wychowywało. Ja też się w takiej rodzinie wychowywałem. Mama była normalna. Chwała Bogu, że wyszedłem
No w każdym razie jestem taki, jaki jestem. Ale to się też odcisnęło. I kochani, wszystko tylko nie leki. Znam pewnego czeskiego lekarza, doktora Otto Horaka, który mówi, słuchajcie, operacja i leki to są już na końcu. Jeżeli trzeba, to oczywiste. Medycyna może ratować życie, ale medycyna nie uratuje nam zdrowia, co widać na załączonym obrazku. I kończąc już, kochani, my bardzo często małpujemy Stany Zjednoczone. USA, Great USA. Przywędrowała moda na McDonald'sy, świństwo nad świństwami, te różne mody, mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzedniej audycji, ubierania się, jakieś szmaty ze starszego brata, zakłada to małe dziecko i sprawa załatwiona. I u nas to w Polsce zwłaszcza się chętnie przyjmuje, bo to jest Ameryka. Jaka Ameryka? Nie mamy własnych wzorców? Zapomnieliśmy o tym, że kiedyś pierwsza Rzeczpospolita była potęgą i do nas, do Polski przyjeżdżali ludzie też, żeby się kształcić. Do Akademii Krakowskiej chociażby również. I nasi bogaci ludzie wyjeżdżali również do Europy się kształcić. Tak, Ameryka w wielu przypadkach może być bardzo dobrym przykładem, ale w wielu przypadkach też jest bardzo złym przykładem i trzeba mieć tego świadomość i trzeba mieć rozum, i trzeba pójść po ten rozum, to mieć świadomość, rozwijać, że po prostu nas się robi z przeproszeniem w bambuko, kochani. Wiecie doskonale o tym. Wiele audycji o tym, w wielu audycjach mówię o tym. I dość tej medykalizacji dzieci. To jest przerażające, bo nie wiemy, do czego my dojdziemy. To byłoby na tyle, kochani. Jak zwykle Was proszę o lajki, o subskrypcje, o komentarze. Dziękuję za ostatnie te komentarze z ostatniej audycji, kiedy mówiłem o szczepionkach chociażby. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu mówili. Następne audycje także będą w tej dziedzinie. Będę mówił między innymi o pewnym amerykańskim lekarzu pediatrze, który przestał szczepić dzieci, przestał słuchać koncernów farmaceutycznych, zaczął słuchać rodziców. Przygotujcie się na to. Wszystkiego dobrego, popadki. Do następnego spotkania. Pa.